Hej, z tej strony witam was za ten 977 w kolejnym odcinku z Mario Forever Luna New Year 2022. Pora na świat trzeci, podziemny festiwal. Pierwszy poziom należy do WSW. No, jak sama nazwa wskazuje, udajemy się do podziemia i to praktycznie na samym początku poziomu, jak widać. Co się stało z tą skorupą? Przeszła do innego wymiaru. Z tego co pamiętam, ta fioletowa woda zabija nas natychmiast. Tak samo jak fioletowe kule ognia. Nie wiem dlaczego Mario Forever przyjęło się tak, że jeżeli coś jest fioletowe, to nas zabija natychmiast, no ale cóż. Tutaj mamy drewnianą skrzynkę, której musimy użyć, żeby przedostać się dalej. Jak widać. No i niple planty. Bez takiej kuli lodu trochę ciężko pokonać takiego niple planta. Ominąć też dość ciężko. O mój Boże! No niezłego cela mają, muszę przyznać. Prawie mnie trafił 2 razy, gdy byłem już daleko w innym miejscu. No, dziękuję za one-upa. I tutaj mamy kolejny nowy gimmick, czyli drewniane beczki, które możemy toczyć. Na początku mamy taką nieszkodliwą drewnianą beczkę, która jest do niczego. Nic nie musimy z nią zrobić, ale możemy się pobawić. I możemy właśnie teraz toczyć beczkę albo biegając na krawędzi, albo po prostu skacząc tak na krawędź. Skakanie jest bezpieczniejsze, ale wolniejsze, a takie bieganie na krawędzi jest szybsze, ale dosyć niebezpieczne, jeżeli nie uważamy. Gdyż wpadniemy do wody, to już jesteśmy martwi. Tutaj możemy trochę kupy wykorzystać, ale i tak będziemy musieli jeszcze chwilę się pobawić z beczkami i ze skrzyniami. Z tego co pamiętam, nic tu nie było na lewo, mimo że wygląda jakby coś mogło być tam ukryte. To jeszcze idziemy dalej. I tutaj uważamy, te kupy to jest podpucha. Wygląda tak, jakbyśmy mogli po prostu odbić się od kupi i iść dalej. Jak widać, nie ma tutaj nic, więc po prostu biegniemy sobie. No, jak widać, w ten sposób możemy robić. Etap jest jak najbardziej spoko, ale trochę dłużą się takie momenty na beczkach. Na szczęście nie ma ich tak dużo. W większości przypadków możemy praktycznie od razu przeskoczyć gdzieś. I tutaj też ta beczka się trzęsie, ale nie wiem, czy może ona zostać zniszczona w końcu, czy dlaczego się tak trzęsie. Ale z jakiegoś powodu to robi. Na szczęście możemy po prostu przeskoczyć na kupę, a później na drewniane skrzynki i ukończyć poziom. Kolejny poziom będzie Kaweksa. Z tego co pamiętam, najtrudniejszy w tym świecie będzie właśnie ten etap. Mamy takie, jak widać, pancery z Super Mario Bros. 2. No, możemy zamrażać monety tak w locie, okej. To wszystko jasne. Mamy oto diski, które strzelają. Nie wiem, czy strzelają w nas, czy losowo gdzieś strzelają, ale mogą nas niestety trafić, więc musimy uważać. Kolejny pancer. No, miał niestety lepszą pozycję niż ja. No niestety pancery są jak Hammer, czyli czasami nic nie robią, czasami strzelają masowo kulami ognia. Na przykład widać było, ten pancer sobie po prostu chodził i ja ani razu nie pomyślał, żeby mnie zaatakować. A czasami będą po prostu nawalać. Tutaj taki dość trudny moment, z tego co pamiętam, czekamy po prostu na platformę, taką na przykład. Przeskakujemy później na jeszcze jedną wyższą i możemy mniej więcej przejść. Okej, może tego pancera uda się wywabić, żeby po prostu zleciał w przepaść. Super. Już w tym momencie nie za bardzo mam je jak pokonać.
Uff. Dobra, udało się. Mamy checkpoint i tutaj jest bodajże one-up, więc to jest najważniejsze. Chyba nie ma one-upa na początku etapu, albo nie zauważyłem. To by się przydało w miarę szybko to robić. Bo nie mamy wcale tak dużo czasu. No dziwo, Panzer jest podatny na kulę ognia, mimo że taki ognisty gość. Także możemy go łatwo tym pokonać. No niestety mnie sięgnęło, ale to już jest koniec poziomu. Możemy sobie jeszcze tu chwilę poskakać, czy nie ma one-upa ukrytego? Chyba nie. Przyjemny poziom, muszę przyznać. Tylko musimy ogarnąć, co robi każdy wróg, bo jest ich trochę. Takie czerwone rotodicki strzelające kulami ognia, te gumby z kolcami, które z jakiegoś powodu jeszcze strzelają do góry płomieniem, czy pancery, których Mario Forever za bardzo nie ma. Trzeci etap autorstwa Di Maio Variable. Dobra, to będzie ciekawy poziom, ponieważ mamy takie właśnie wiaderka z farbą. Jak widać, jak użyjemy takiej farby, to pojawiają się nowe bloki odpowiadające kolorowi farby, której użyliśmy. No to była niebieska farba i mamy takie właśnie konkretne niebieskie bloki. No mogłoby się wydawać, że to będzie jakiś skomplikowany poziom, ale mniej więcej tak idziemy w jedno miejsce po prostu, znajdujemy tam farbę, a później zawracamy, idziemy w kolejne miejsce i tam będzie kolejna farba, nie ma tutaj nic skomplikowanego. Bo i tak koniec końców idziemy jedną słuszną ścieżką, nie ma innych żadnych. No, najpierw trzeba tutaj, no nie mam gdzie iść już i tak. Wziąłem zieloną farbę, no to zawracam. No, byłem przekonany, że pokonałem tego bossa, ale widocznie go jednak nie sięgnęły te kule ognia wtedy. No, jak widać, mamy teraz takie zielone bloczki. Oła. No nie, kupa nie wie co z sobą zrobić i raz uznaje, że przejdzie między blokami, raz, że nie przejdzie. Wolę go po prostu ominąć. Uznaję, że życie to mnie nabierze i mnie trafi. Musimy też uważać, bo te rotodiski czasami nie są zbyt dobrze widoczne, jak akurat wyjdą nad ekran. No widzimy bloczek, który jest zawsze przy rotodiskach, więc możemy zobaczyć, że nie ma rotodiska, więc gdzieś musi być. Nie wiem, czy tutaj jak zeskoczę na lewo, to umrę, bo już nie będę mógł wyjść, wolę nie sprawdzać. Dziękuję za one-upa. Tutaj jest ogólnie specyficzny moment, bo mamy fioletową farbę, ale możemy ją ominąć jako mały Mario, jak dobrze przejdziemy. I generalnie tutaj, jeżeli ją ominiemy, no jak widać, tu jest normalnie zablokowane, ale jak ominiemy właśnie tą farbę, to bloczków nie będzie tu widać, ale dalej będą i będziemy chodzić po niewidzialnych bloczkach. Dosyć dziwne, ale dobra. A i zapomniałem wspomnieć, że jak weźmiemy jakąś farbę, to zmienia się też tło. W sensie dalej jest takie jaskiniowe, ale świeci się w kolorze, który akurat był na farbie, czyli teraz się świeci tak na fioletowo. Ciekawe. No tutaj jest trochę trudniej z tymi rotodiskami. No myślę, że największym zagrożeniem w tym etapie są właśnie rotodiski. No i może jeszcze wąskie skoki. Też jest ich trochę. Takich zwykłych wrogów nie ma tak strasznie dużo. Tam czasami jakieś osinki jak widać, czy brosy. Nic czego byśmy nie znali. Ok. Czerwona farba. Taka była polska piosenka, więc chodź, pomaluj mój świat.
Na żółto i na niebiesko. To pasuje do tego poziomu. Ojej, ale żem zrobił, prawie spadłem. Bo nie wiedziałem w końcu, czy lepiej mi będzie przeskoczyć dołem, czy zahaczyć o sufit i spaść. Gdzie tu stanąć najlepszy sposób dla mnie? Tutaj chyba po prostu. Okej. To była ta dziwna prędkość, przy której Mario jeszcze dociera na kolejny bloczek biegnąc, ale jednocześnie wygląda jakby miał spaść jeszcze. Niestety kończy mi się czas. Jestem już blisko końca etapu. Mojego, jeżeli się skończy czas. Ale jeszcze jednak trochę jest. Okej. Tu bodajże one-up właśnie do zdobycia. Dziękuję. Jeszcze może sobie popukam tutaj. Ale chyba nic. Przyjemny poziom, muszę przyznać. No i właśnie, mimo że są te farby różne, to nie ma za bardzo tutaj nic skomplikowanego, gdzie się pogubić, bo i tak jedziemy jedną drogą. Kolejny etap. Autorstwa Hosel, PKCF, NMF. No tutaj mamy jakby odniesienie do rzymskiego świata 13.2. No etap 13.2. Grafika chyba identyczna i tam też była jaskinia i chip-chipy wyskakujące z wody. Aczkolwiek ten mi się wydaje trochę łatwiejszy, ponieważ chip-chipy są odczuwalnie wolniejsze i ostatecznie jesteśmy na bardziej otwartej przestrzeni i wyżej. W świecie rzymskim to te chip-chipy strasznie szybko leciały, no i ogólnie też często musieliśmy być w jakimś wąskim tunelu położonym nisko, co chip-chipy oczywiście wykorzystywały przeciwko nam. Tutaj na szczęście jest trochę lepiej. Oła. Dobra, jeszcze Fireflower nie zniknął. Chyba zniknie w pewnym momencie, a może to Louis tylko znika? Nie wiem. Muzyka specyficzna, brzmi trochę jak świąteczna muzyka przez te dzwony. Ale nie jest zła oczywiście. Z tego co pamiętam, jak wpadniemy do wody, możemy w niej dalej pływać i podskakiwać. Czasami jest zrobione tak, że jak padniemy do wody takiej płytkiej, to w niej się już od razu zanurzamy i nie możemy nic zrobić. Więc czasami możemy się jeszcze uratować, jak do nich wpadliśmy. Zależy po prostu, gdzie byliśmy. No na przykład tutaj, jak widać, wpadłem do wody, ale mogłem w niej jeszcze pływać i po prostu wróciłem do wodospadu. No nazwijmy to wodospad, bo to tak nie za bardzo spada, tylko nas wywala do góry. No i mamy checkpointa. I one-upa. Świetnie. Nie wiem, czasami te wodospady wyglądają dziwnie. Hello? Dobra, wydostałem się w końcu. Plus jest taki, że możemy łatwo przez te wodospady po prostu przechodzić, bo nas wypychają do góry, nawet jeżeli wejdziemy od boku. Także stosunkowo łatwo przejść dzięki tym wodospadom. Pamiętam, że były już w jakimś Mario Forever chyba witorowym świecie, nie pamiętam którym. Którymś z tych w drugiej połowie, w świecie T może? Nie wiem. Ale były. Tam pamiętam jednak były trudniejsze. Tu są łatwiejsze. No jak widać, są bardzo miłe dla nas, tak po prostu nas wypychają do góry. Power-upów też mamy sporo. No i od checkpointa już w tym momencie zawsze mamy one-upa. Więc nie możemy narzekać. Czasami to nas wywalają aż za bardzo do góry, co? Kolejny. Okej. O mnie chodzi o te dzwony. Jak są dzwony, to mi tak pasuje bardziej jako świąteczna muzyka.
Okej. Jeszcze kolejny one-up. Tych one-upów jest naprawdę dużo w tym świecie. Z drugiej strony nie jest to też tak łatwy świat, więc myślę, że wyrównane. No i będziemy mieli 5 etapów, jeszcze jeden. Zamek autorstwa Player. Nie wiem, czy ten zamek ma w ogóle one-upa. Chyba ma, ale ja go nie znalazłem. Ogólnie grafikę już gdzieś widziałem, chyba w tym świecie Krista. Też w tym ujemnym świecie. W zamku chyba była taka grafika, co nie jest oczywiście źle. Nie mówię, że nie można znowu dać takiej grafiki. Po prostu mi się kojarzy, że był taki ujemny świat z taką grafiką. Źle oceniłem ten. Myślę, że ta platforma całkiem pójdzie na lewo, a jak widać nie idzie ona całkiem do lewej, tylko się zatrzymuje tuż przed osiągnięciem krawędzi. Więc przez to prawie umarłem, ale dobra. A, nie podskoczyło mi. Te lodowe rotodiski bodajże nas spowalniają przy dotknięciu. No i oczywiście nas ranią. Ani słowa. Ale myślę, że większym zagrożeniem jest to, że nas spowalniają. Jak na przykład skaczemy na przepaściu i nagle zostaniemy spowolnieni, to możemy nie tylko oberwać, ale też umrzeć od spadnięcia w przepaść na przykład. Nagle mamy Boomerang Pro. Na szczęście ten trąb nam zniszczy drogę. Bardzo miło. Nie musimy żadnego buraczka mieć. No i mamy checkpointa, najważniejszy chyba. To przy checkpoincie być może byłby jakiś one-up, ale to też nie widziałem nigdy żadnego. Nie możemy narzekać, tych one-upów mamy naprawdę dużo. Po prostu lubię mieć takie uczucie, że jest już bezpiecznie, że wiem, że nawet jak umrę mam one-upa. I zawsze sobie mogę wziąć niple planty, to się pozbędziemy w ten sposób. Okej. Możemy tu od razu zgarnąć trochę. Tylko ja, czy niple planty wyglądają w sumie urocze, jak tak patrzą w naszą stronę. Klap, 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 tak tymi paszczami robią. Aczkolwiek jak wiemy są zabójcze. O, przeskoczę sobie, nie! Zabiję cię. Także nie fajnie. No tutaj nie do uniknięcia, musiałbym w dobrym momencie po prostu użyć tej platformy. Aha, Spiny sobie postanowił wyjść tamtędy, okej, nie bronię. Ten Spiny to tak trochę mnie zirytował. Aha! No nieźle. No i mamy jeden bonus, ale czy będzie jeszcze jakiś? Jest! No to wiem tutaj już przynajmniej, że jak dojdę jako mały Mario, to mogę sobie nawet zdobyć Fire Mario. I te chińskie znaczki, chyba chińskie, przepraszam, jeżeli nie znam się na językach azjatyckich, też pamiętam były właśnie w tym ujemnym świecie Krista chyba. No i tutaj wiemy co robić, trzymamy się z dala od środka areny. No chyba Bowser jest taki typowy Bowser. Jest dość powolny, ma tylko zwykłe kule ognia i czasami potrójne kule ognia i tyle. No natomiast może być problem zranić go bez Fire Flowera. Bo na środku areny jest bardzo niebezpiecznie. Musielibyśmy poczekać za każdym razem, aż podejdzie na lewo albo prawo. I wtedy dopiero na niego skoczyć. Chyba że jesteśmy mistrzami uników, to możemy po prostu sobie, myślę, siedzieć z nim na środku i cały czas unikać rotodisków i jego. Czasu nie mam specjalnie dużo, ale powinno wystarczyć, myślę. Już ma tylko 2 HP.
Dobra. Na szczęście nie są to rotodiski, które insta-killują, bo by inaczej to wyglądało w tym momencie. No i pora na animację. No i to byłoby na tyle, jeśli chodzi o zamek w świecie podziemnym. Bawią mnie te animacje, jak są właśnie takie dźwięki różne z Mario Forever. Typu nasze to był Bowser spadający chyba do lawy. Świat trzeci ukończony. Całkiem przyjemny świat, muszę przyznać. Dość trudny, ale nie na zasadzie za trudny, bym powiedział. Myślę, że były już trudniejsze światy w Luna New Year 2022. Myślę, że spokojnie świat Zero był na przykład trudniejszy. Ale ogólnie grało się przyjemnie. Dość długi też świat. Ile? 20 minut mi zajął. No 5 etapów, żaden nie był jakiś super krótki. Szczególnie myślę etap demajowy, bo trochę zajął. Ale ogólnie dobra robota dla wszystkich twórców tutaj. Okej, to byłoby na tyle w tym odcinku. Pora na pakiet pozdrowień. Kolejny będzie świat czwarty, orientalny zachód. Wygląda ciekawie, szczególnie to miasto. Okej. Pozdrawiam te osoby. Pola Kuczaba, Wojta Zadosa, Domagała, DPW22, Nuevi, Filipeso, Victor Play Games, Ink Mario the Hedgehog, Pancake LPS, Nelson EX, Future bez nazwy, Żółbotny, Lipomidor, CrossGaming.pl, Piotr Hazów, New Game YouTube, Nikola, XGMX, Gramatyczny Nazista, Kupszyl, Makeryko, K12, Kowalski 11, Bartek ADM, X-Blaki, Patcher Fire, Play Yoshi 14, Ja26, Szymeczek Real, Mikołaj Gierzaną, Demus Misala Peño, Tomek 839, Bandak Zjany 06, Filip Busta, Mulć, Mario Forever, Toksyczny Baka, Captur Adam Zyć, Mastercard, Caloryfer, Mario Hajsiera Fox, Zosia Zedmik 11, Talerz XT, Walker 678, Filip Polska, Iwsiek, Bandax, Minecraft, BWM, Kenzo. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam was bardzo gorąco. Trzymajcie się, cześć!